Dzień dobry wszystkim. Mamy środę, 18 czerwca. No cóż, wstałem rano. No przecież nie po południu, nie? No, także no, wstałem o 6, jest pół do 8. Zostało mi się spakować i ruszyć na kolejną przełęcz o bardzo ładnie brzmiącej nazwie Passo del San Bernardino. Noszę wrażenie, że to są jakieś były tereny włoskie, co może być prawdą, bo też miejscowości w okolicy tej przełęczy też brzmią tak, no, w stylu wybitnie włoskim. No, ale do rzeczy. Trasa, wstępny plan 46 km, 1565 metrów do góry. No cóż, obym zdążył osiągnąć ten pułap tej przełęczy, zjechać w jakieś sensowne miejsce i się rozbić, bo przełęcz jest na wysokości 2067 metrów. Aczkolwiek ten podjazd, tak jak wczoraj mówiłem pod wieczór, no nieco mnie przeraża, bo jeszcze tak daleko, czy tak długo nie podjeżdżają właściwie. Więc no, ale to są tylko liczby, tak? No, to czy to zrobię zależy od wielu czynników. Mam nadzieję, że będzie sprzyjającą. Do zobaczenia na trasie. Jeszcze tylko uzupełnimy wodę i można ruszać. Ale muszę wam powiedzieć, że ten panel wczoraj zrobił niesamowitą robotę, bo udało mi się na dziennej jego pracy naładować 3 baterie z GoPro i komórkę. Naprawdę świetny wynik, oby tak dalej, oby też dzisiaj nam dopisało szczęście ze słońcem. Wczoraj jak szukałem noclegu, to trafiłem na jedno z takich miejsc turystycznych. Tam jest ubikacja, tu jest palenisko, tu jest drewno na rozpałkę. Tylko wiecie, no ja w takich miejscach już raczej nie będę nocował, bo to wiąże się z dosyć, chyba, no nie wiem, z dosyć dużym ryzykiem niestety. No, po prostu się nie nocuje i tyle. No to zaczynamy podjeżdżać do tego potwora. Halo! Jest tam kto? Nie ma nikogo, słuchajcie. Nikt nie jeździ. Tunel długości kilometra. Wąskie pobocze, więc jadę drogą. No i tak to się kula. Nie ma innej drogi. Nie ma. No i pod górkę, nie? Au! Oj, kojarzę takie tunele. To już 3. tunel dzisiaj na trasie. Niecałe 400, no niecałe 500 metrów. Au! No. Tu na podjeździe jest taki punkt. Słuchajcie, jest wejście na taras widokowy, który jest przy drodze, ale tam na dole, nie wiem czy to widzicie, tam są schodki i w ogóle się chodzi takimi tutaj, no coś pięknego, powiem wam. Ciasno bardzo i zimno. Jedziemy dalej. Ale chcielibyście pojechać sobie taką dróżką, co? No. Cóż, no brak mi słów, powiem wam. Niesłychane miejsce. Muszę przyznać, że odczuwam lekką klaustrofobię, ponieważ tu jest tak ciasno, te ściany są tak wysokie. Ludzie święci. Tu macie skalę wysokości.
tego wąwozu, którym wcześniej żeśmy jechali. Tu na górze leci autostrada, a my sobie jedziemy taką ładną drogą, która o dziwo nie jest taka monotonna. Zdarzył mi się już jeden zjazd, teraz chyba też, więc nie jest tak źle, jakoś te kilometry lecą. Kolejne zakupy w takim szkole. Musiałem kupić żel do prania, bo wczoraj na zejściu do rzeki rozwaliłem cały pojemnik. No niestety nie mam w czym prać. 4 jabłka, to dostałem gratis, 5 snickersów, około 50 zł. Jedziemy dalej. Jest całkiem nieźle, powiem wam. Do szczytu Przełęczy mam 32 km przede mną. No jakiś taki etap z agrafkami dosyć ciasnymi. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Ale chyba coś się już zaczyna dziać. W sensie podjazdu. Tak sobie jedziemy. Aktualnie jestem na etapie agrafek. Jest ich 6. My jesteśmy w połowie. Nachylenie jest, no jak na szwajcarskie standardy, to jest bardzo optymalne. Muszę przyznać, że woda w tych jeziorach ma tu nieco bardziej turkusowy kolor. Powiem wam, wyjątkowo zwróciłem na to uwagę. Tu na trasie jest tak zwana twierdza Crestawald. To podobno był obiekt, który był no, zamknięty, ściśle strzeżony i zamknięty na klucz przez 60 lat. Teraz jest otwarty do zwiedzania. Zwiedzanie jest bezpłatne, albo można zwiedzać z przewodnikiem. Widzicie to, jak to jest pięknie zachowane. Taki miły przerywnik. Właściwie już mijam kolejne 3 agrafki. Zaraz będę miał dylemat, bo przede mną będzie jezioro. Mapy mi proponują, żebym jechał w lewo, drogą dla rowerów, ale coś, powiem wam, coś mi świta, że tam znowu będą górki. Zobaczę, może wizualnie uda się ocenić te 2 szlaki po lewej i po prawej. Widzicie, właśnie mijają mnie 2 rowerki elektryczne. Jeden z nich to była chyba Koga. Z tyłu przekładnia typu Rollhoff. Wszystko na pasku. I państwo sobie tak jadą. To jest bardzo dobra rzecz. Znaczy już pomijając kwestię elektryczności, ale no generalnie ta koncepcja, ja bym spróbował czegoś takiego. No i jesteśmy nad tym jeziorem, o którym wcześniej wspominałem. Są 2 opcje. Tu jest trasa i drugim brzegiem, ale śmiem twierdzić, że droga idzie tak blisko jeziora, że wydaje mi się, że mogę się skusić na tą lewą stronę, no bo jest znacznie przyjemniejsza, wiadomo. Kto by pomyślał, że mi się taki shooter trafi.
nie? No trafiło się jedno wzniesienie, ale można uznać, że jest to pomijalne. No cóż, drugi podjazd jest nieco bardziej angażujący, ale praktycznie zaraz skończymy ten objazd jeziora. Wracamy na tą drogę, po której żeśmy jechali. Pan z niebieski mi mówi, najpierw mnie zapytał, gdzie jadę, a teraz mi powiedział, że zapytał mnie, czy wiem, co tu jest rozgrywane za wyścig. Tour de Suisse tak zwane. To mu powiedziałem. O kurczę. To nie jest rower na Tour de Suisse. Widzicie? Ja to widzę nie pierwszy raz w ciągu ostatnich dni. To na pewno nie jest stałe oznaczenie. To jest, widać, że to jest tymczasowe. Także może się okazać, że tutaj jacyś zawodnicy będą. Kto wie? Powiem wam, jest tu dużo ludzi, którzy naprawdę poważnie jeżdżą. W sensie rowerzystów. I są to sakwiarze. Bardzo mi się to podoba. Jesteśmy w takim momencie na drodze, która prowadzi do przełęczy Splugen. Też na wysokości około 2100, z tego co pamiętam. To jest przełęcz, która prowadzi na teren Włoch. Ale my jedziemy dalej. Poruszamy się po terenie szwajcarskim. No przełęczy Bernardino, 17 km, jest 12:30. Myślę, że plan na dzisiaj raczej będzie wykonany, mam nadzieję. Jedzie się świetnie, czasami jest z górki, co trochę, no nie powiem, pomaga, ale tak lekko z górki, wiecie, nie tracę zbyt wiele na wysokości. W tej chwili jestem na wysokości 1500 metrów. Wjeżdżamy do Nufenen. Upał daje mi się we znaki. Ciężko mi się jedzie. No ale cóż, bierzemy. A co jest najlepsze na upał? Właśnie to. Moczenie glacy. O Boże. Można powiedzieć, że sytuacja się klaruje. Do szczytu przełęczy zostało 9 km. Słuchajcie, wjazd na przełęcz nie jest tam, czy gdzieś tu. On jest tu, po tej ściance się wije. Tu aż do góry. Także no, krótko, ale konkretnie. Obyśmy dali radę. No muszę powiedzieć, że na tym zboczu naliczyłem się 16 zakrętów. Także będzie dosyć konkretnie. Pytanie, jakie jest realne nachylenie tej drogi. No powiem wam, nie chcę zapraszać, ale
w miarę dobrze to idzie. Im wyżej, tym odległości od zakrętów są mniejsze, ale nachylenie jest takie, no nie wiem, jakoś nie czuję tego nachylenia tutaj. Póki co jest nieźle. Zobaczymy, co będzie na prostej z zagrywkami. Źródałek takich jak to jest absolutnie pod dostatkiem. Powiem wam, rzadko mi się zdarza, żebym był na takim wjeździe, na którym jest tyle wody. Agrawki się skończyły. Przed nami tylko taka jedna dróżka i potem już powinno być prosto. Już koniec widać. Zostało, słuchajcie, 3,4 km. My tam jedziemy. Tam jeszcze nam mało brakuje. 2,5 km. Bardzo jestem ciekaw, co to za budowla ta. Czyżby jakaś hydrotechniczna rzecz? Ciężko powiedzieć. 1,5 kilometra. Udało się. No, udało się. Nie macie pojęcia, jak się cieszę. Się przejdziemy kawałeczek. Zobaczymy, co tu jest ciekawego. A jest sporo, bo jest piękne jezioro. Powiem wam, może to zabrzmi dziwnie, ale jak widzę niektórych motocyklistów, którzy siadają z tego motocykla tu na szczycie Przełęczy, zdejmują kaski, ziewają, to dla mnie to jest bardzo ciekawa sprawa. Tak szczerze to... No to są... Ja to tak nazywam, takie zaliczanie, wiecie, bez wyraźnego sensu. A ja, podjeżdżając na Przełęcz, chłonę każdy jej metr, dosłownie każdy metr, zapamiętuję szczegóły i naprawdę to jest, to wiecie, to zostaje naprawdę w pamięci na długo. Takie reklamy można spotkać, no przyznaję, że ładno, no. Korba, no cóż, no nie jest to kompakt. A dziura Ace, waga poniżej, no nie będę się wygłupiał, nie wiem. No ale co mi po takim rowerze, jak on nawet nie ma insertów na bagażnik? Nigdzie. Taki żarcik. Wracam do swojej furmanki. O panie. No ładnie, ładnie. Jedziemy dalej. To teraz, moi drodzy, zaznaczyłem sobie miejscowość na mapie. Mesocco. Kolejna nazwa włosko brzmiąca. No i do tej miejscowości mamy 22 km zjazdu. Póki co mogę wam powiedzieć, że tam na horyzoncie, o tu jest jeziorko
mniej więcej na ten pułap zjeżdżamy. Jesteśmy w tej chwili na 2060 metrów nad poziomem morza, a będziemy chyba na 700 z tego co kojarzę, także jest grubo, że tak powiem. Po co się właściwie wjeżdża na takie przełęcze? Po co się człowiek tak męczy i w ogóle i stęka i jęczy? No, układa wiersze, wyje, au, no po co? No jak to po co? Żeby z nich zjeżdżać! Na całego! Au! Ale powiem wam, że jestem tak spalony tam na górze, na przełęczy i też na podjeździe. I tak spaliło, a wiatr taki wietrzyk fajny, wiecie, w ogóle tego nie czułem, nie? Na wieczór pewnie będę zdychał. Jakiś dziwny ten zjazd, taki pod górkę właściwie ten zjazd. No cóż, życie. W tej części Szwajcarii dużo lepiej posługiwać się włoskim, bo tu praktycznie wszyscy mówią po włosku, nie po niemiecku. Nie ma co przesadzać z tą prędkością. 70 na blacie mi wystarczy. Tam jedziemy. Porzucamy drogę, bo mamy taką możliwość. Ale powiem wam, niewiarygodne, że tutaj autostrady w Szwajcarii mają nachylenie 8%. To jest tak górzysty kraj. Jest niebywałe. No powiem wam, że ten zjazd, ja się cieszę, że ja nie muszę tu podjeżdżać, bo bym chyba pchał. Jest tak stromo. Mam być szczery, to już mnie głowa rozbolała od tych zakrętów i od tego zjeżdżania. No ileż można zjeżdżać? Jeszcze 2 km, no prawie 3. Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że tu zamiast krów są, słuchajcie, osły. Cały czas, ani jednej krowy, nic. No to mam swojego kopa, jest w remoncie. Szukamy innego sklepu. Ależ to pali, mówię wam. Powiem wam, że mam niemały problem, ponieważ trafiłem na taki obszar, gdzie jest bardzo dużo małych wioseczek. No i nie ma sklepów. Za bardzo. A ja już mam, szczerze mówiąc, dosyć. No ale cóż, jeszcze 10 km. Myślę, że coś z tego wyjdzie. Na liczniku 73 km dzisiaj. Oj, oby nie było problemu z noclegiem. Jest już dosyć późno, jest 5:45. Ale petarda ten wodospad. Niesłychanie piękna dolinka, powiem wam. A w dolince są takie wodospady. Chętnie bym tu wrócił, ale jest mocno pod górkę. A wiecie co w tym wszystkim jest najlepsze? Że ja dzisiaj będę na 350 metrach nad poziomem morza, a jutro znowu cisnę na 2000. Niesłychanie piękne są te chaty.
tam kolejny wodospad, ale no nie dam rady wam go pokazać. Dostęp do niego był bardzo utrudniony, ale też był taki wysoki i jeszcze palmy rosły, słuchajcie. Boże święty, co za przestrzeń! Tu jest niesłychanie pięknie. No to się obkupiłem, powiem wam, wafelki, żeby coś do herbatki było. Jajka, banany, dużo bananów, dużo jabłek. 70 zł. Dziękuję, pozdrawiam. To co, szukamy miejscówki do spania, nie? No ja jestem dobrej myśli, nie wiem jak wy. Poczucie humoru, nie wiem skąd, ale jest. O! Tam idziemy, tam za most. Się okaże, ile to jest warte, te nasze starania. Nie no, muszę pojechać trochę dalej. Chociaż teren wygląda obiecująco, nie? A tam jest pole kempingowe, no to już był szczyt bezczelności, nie? Tak mi się zamarzyło wykąpać się w takim wodospadzie. No ale no mam problemy z miejscem. Jeszcze popatrzę. Może się uda. Moje marzenia o kąpieli przy wodospadzie uschły równie szybko jak to wyschnięte koryto rzeki. Powiem wam, nie wiem co mam o tym myśleć, ale idziemy znowu, wracamy znowu na tamtą stronę. Słuchajcie, chyba mam miejscówkę. Jest to ewidentnie czyjaś, wiecie, miejscówka, ale jest środek tygodnia. Nawet jak ktoś tu przyjdzie, nie będzie dramatu. Ja już mam doświadczenie w tej kwestii. Tu się gdzieś rozbije, tam. Trochę woda szumi, ale jestem już tak wyrąbany, że w ogóle mi to nie przeszkadza. Przynajmniej się umyję. Może się zanurzę nawet, kto wie, chociaż temperatura tej wody jest no, tak z 5 stopni. Ale jest tu pięknie, powiem wam. No spójrzcie sami. Fantastycznie. Jest po prostu genialnie. Tak leżę w tym namiocie, wiecie, i w sumie to zdycham. Tak się spaliłem na tej przełęczy. Cóż mogę powiedzieć na temat dzisiejszego dnia? Passo San Bernardino. Powiem tak. Świetna przełęcz. Najlepsze momenty są na początku. Potem już tak, no, przeciętny bym powiedział. Ale jak jesteś w dolinie i nagle widzisz tą ścianę, która się przed tą ukazuje, no to naprawdę to robi wrażenie tych 16 zakrętów i cały ten ruch, który się tam odbywa. Ale mimo wszystko powiem wam, że dawno nie miałem takiej przełęczy, na której by było tyle wody, nie było z tym absolutnie żadnego problemu, a ruch właściwie był znikomy. To tylko na początku takie odniosłem wrażenie, że tam będzie bardzo duży ruch, a wcale tak nie było. Co zresztą widać na nagraniu. Jutro zamierzam wjechać na przełęcz Świętego Gotarda. No nie wiem, czy ja tam dojadę w ogóle, bo ta przełęcz jest na prawie 80 km ode mnie, aczkolwiek jeszcze mam trochę zjazdu na jutro. Czas pokaże, no. Prawda jest taka, że w tej chwili jestem na 300 metrach nad poziomem morza, a znowu będę musiał wjechać na te 2000 z hakiem.
ale myślę, że nogi już są przyzwyczajone. Jedyny problem, jaki mam na chwilę obecną, to niestety moje pachwiny trochę ucierpiały, ale sudokrem działa cuda. No i te ręce strasznie spalone, ale też się smaruje, także mam nadzieję, że jutro będzie walka i jakoś to pójdzie. Pozdrawiam, trzymajcie się, dobranoc.